Jesteśmy w Nesebarze, a ja jestem totalnie zauroczona tym niezwykłym, klimatycznym, romantycznym miastem z 3000 lat historii w tle. Daj się zaprosić na spacer i zobacz, jak tam jest pięknie. Na początek odrobina historii, by lepiej zrozumieć to niesamowite miejsce. Miasto zostało założone przez Traków jeszcze pod koniec epoki brązu i nazywało się wówczas Melsambria. Trakowie zajmowali się głównie rybołówstwem i hodowlą. Dowodem na to są odkryte przez archeologów pozostałości molo i starożytnych statków. Na początku VI wieku przed naszą erą przybyli tutaj Grecy z ich własną kulturą i tradycjami i uczynili miasto grecką kolonią, nazywając je Mesambria. Handel pomiędzy Mesambrią i innymi miastami kwitł w owym czasie i miasto rozwijało się w niesamowitym tempie. W 72 roku przed naszą erą zjawili się tutaj Rzymianie. Miasto w obawie przed zniszczeniami poddało się im praktycznie bez walki. W zamian za to Rzymianie zachowali wszystko, co wybudowali Grecy i dołożyli od siebie kanalizację i łaźnie termalne, których pozostałości wciąż są tutaj widoczne. Po upadku Imperium Rzymskiego Nesebar wpadł w ręce Bizancjum. Był to okres rozwoju miasta i przyjęcia chrześcijaństwa. Wybudowano w tym czasie liczne bazyliki, przebudowano mury miasta i wprowadzono nowe technologie. W 812 roku naszej ery Słowianie przejmują miasto i nadają mu nazwę Nesebar, który w 1917 roku zostaje przejęty przez Bułgarów. Za panowania bułgarskiego cara Iwana Aleksandra miasto osiąga swój największy rozkwit. Staje się średniowiecznym centrum kultury, handlu i religii. W tym okresie powstaje tutaj wiele cerkwi i kościołów, niektóre z nich przetrwały do dzisiaj. Z czasem Nesebar zostaje podbity przez Imperium Otomańskie. Turkowie budują tu m.in. łaźnie termalne, których pozostałości jeszcze widać, ale też zachowują wcześniej powstałe budowle. W okresie odrodzenia narodowego zaczęły pojawiać się domy w charakterystycznym bułgarskim stylu, które dobrze zachowały się do dzisiaj. Po wyzwoleniu z niewoli tureckiej w 1878 roku Nesebar stał się małą, spokojną wioską, specjalizującą się w rybołówstwie i produkcji wina. Początki rozwoju miasta jako ośrodka wypoczynkowego datuje się na 1950 rok, kiedy to rozpoczęły się prace konserwatorskie murów obronnych, kościołów i wykopalisk archeologicznych. Zebrany wówczas materiał historyczny został umieszczony w nowo wybudowanym Muzeum Archeologicznym. Już w 1956 roku miasto Nesebar uznano za rezerwat architektoniczny i archeologiczny, a wkrótce po tym czasie stara część miasta trafiła na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Oprócz zmieniających się na przestrzeni wieków kultur, tradycji i architektury, Nesebar również zmieniał się pod wpływem matki natury. Podczas jednego z trzęsień ziemi spora część miasta została zalana wodą. Dzisiaj dowód podwodnego starożytnego miasta Nesebar można obserwować z powietrza lub w pobliżu molo w południowej części miasta. Nesebar wykorzystał swój historyczny potencjał. Wszystkie te zachowane tu pamiątki z przeszłości, świadczące o jego burzliwej historii i zmieniających się panowaniach, przyciągają co roku całe tłumy turystów. Charakterystyczne nesebarskie domy z kamiennym parterem i drewnianym, wysuniętym przed lico budynku piętrem zwisającym nad ulicę, dają sporo cienia wąskim kamiennym uliczkom,
a tym samym sprawiają, że spacerując tam przenosisz się w zupełnie inny świat. Liczne, kolorowe stragany kuszą ręcznie wykonanymi pamiątkami. A w powietrzu unosi się przyjemny zapach morza, grillowanych potraw, bułgarskich przypraw i świeżych cytrusów. Stare miasto Nesebar, położone na wyspie, do której prowadzi wąski cybel, ma też swoje ograniczenia. Jednym z nich, istotnym dla podróżujących własnym autem, jest zakaz wjazdu na jego teren. Ale niech Was to nie zniechęca. W pobliżu są płatne parkingi, a to miejsce naprawdę warte jest poniesienia każdych kosztów, żeby je obejrzeć. Warto też rozważyć nocleg w Starym Nesebarze. Wtedy wczesnym rankiem można wyjść na spacer i cieszyć się pustym miastem. Takie momenty lubię najbardziej. Na spokojnie, bez pośpiechu, bez tłumów wchodzących w kadr, we własnym tempie można skupić się na detalach i swobodnie wszystko podziwiać. Zarówno charakterystyczną dla tego miejsca architekturę, jak i kolorowe stragany pełne wszelakich towarów. To jest nasz pierwszy raz w Bułgarii. Lecąc tu, nie spodziewałam się, że ten kraj aż tak mnie zachwyci. A jednak, choć mam świadomość tego, że nie wszędzie tak jest. Te nieturystyczne obszary, maleńkie wioski w górach przypominają trochę wczesny PRL. Ale ja z natury skupiam się na tej piękniejszej stronie świata, więc mnie tutaj się bardzo podoba. Pinia też była zachwycona. Z ciekawością odkrywała uroki i smaki Bułgarii. Nesebar, w turystycznych przewodnikach nazywany perłą Bułgarii, w opracowaniach historycznych określony jest również jako miasto 40 cerkwi. Choć doczytałam, że wcześniej było ich tu aż 80. Do tych najsłynniejszych zaliczyć można widoczną tutaj cerkiew świętej Zofii, cerkiew świętych archaniołów Michała i Gabriela, cerkiew Chrystusa Wszechmogącego, cerkiew świętej Bogarodzicy, cerkiew świętej Paraskiewy, cerkiew świętego Teodora, bazylikę pod wezwaniem Matki Bożej Eleusy. Nie będę tu wszystkich teraz wymieniać, bo myślę, że one wszystkie zasługują na odrębny odcinek. Taki mam plan, wrócić tu i zebrać materiał. Trzymajcie kciuki, niech się uda. A tymczasem, wabieni intensywnym zapachem, powoli kierujemy się w stronę lunchu. Zaplecze gastronomiczne tutaj zaspokoi apetyty najbardziej wybrednych smakoszy.
Spacer po urokliwych zakamarkach miasta to prawdziwa uczta dla ducha, ale wśród tych malowniczych uliczek kryją się liczne kawiarnie i restauracje serwujące pyszne dania kuchni bułgarskiej. Większość z nich do pyszności z karty dań oferuje w gratisie panoramiczny widok na zatokę. Nasz czas w Nesebarze tym razem powoli dobiega końca, ale ja gdzieś głęboko w sercu czuję niedosyt tego miejsca i niebawem wrócę po więcej. Jeśli też chcesz wrócić tu ze mną, zostaw paluszek w górze.